Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl. Dzisiaj zrobimy małą kaczuszkę, którą można sobie powiesić jako ozdobę gdziekolwiek chcecie. Więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko. Ja tutaj mam akurat 3,5 mm i do tego 3 kolory włóczki, czyli główny, taki mocny żółty, do tego pomarańczowy, żeby stworzyć dziobek oraz nóżki, no i zielony, żeby stworzyć właśnie tą bujaczkę naszej kaczuszki i jeszcze kawałek czarnej włóczki. Ta włóczka to Yarn Arn Jeans i kolory tej włóczki znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Kolory, czyli numery, bo tutaj nie mam akurat etykiety, ale spokojnie, w opisie na pewno jest numer tego koloru. Do tego oczywiście igła. Igła taka, która nie potępi, która jest tępa i nie pokaleczy nam palców. Dlaczego taka? No bo taka jest najlepsza, najbezpieczniejsza. Ostrą używamy do szycia, a przy szydełkowaniu do zszywania, przyszywania różnych części używamy właśnie takiej tępej igły. Występują też w formie plastikowych igieł, takich do wełny, więc też można taką użyć. Co jeszcze? Oczywiście nożyczki, ostre nożyczki, które ładnie nam potną włóczkę tam, gdzie trzeba, i wypełnienie. Niewiele, bo kaczuszka jest niewielka, ten nasz kaczorek. Wypełnienie to kulka silikonowa, czyli najlepsze, co może być w maskotkach. Nigdy nie używamy waty ani żadnych posiekanych gąbek, bo to nie jest odpowiednie. A taka kulka silikonowa, po pierwsze nie uczula, po drugie po styczności z wodą wraca do swojego kształtu praktycznie w 100%, bo nie chłonie wody w porównaniu do zwykłej waty. Wata kosmetyczna, a tutaj to się używa do maskotek. Oczywiście zapomniałabym jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie znaczniki. Można używać takich standardowych znaczników, hop, takie, które wyglądają jak agrafka albo ślimaki, ale kto ogląda mój kanał, to wie, że ja zazwyczaj używam kawałka kordonka, przekładam raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu, a na końcu wyjmuję jednym ruchem. Dzięki temu nie widać, gdzie był ten znacznik i łatwiej jest też liczyć rzędy. Oczywiście przy kaczorku nie będzie nie wiadomo ile rzędów, ale zobaczycie, że jest dużo łatwiej. No dobra, zacznijmy. Okej. Zaczynamy oczywiście żółtą, no bo praktycznie cały jest żółty ten nasz kaczorek. Zaczynamy od Magic Ringa, więc hop, nawinęłam sobie na palec, a cały tutorial na Magic Ringa w opisie tego kanału oraz w opisie tego filmiku, tu na dole, oraz tutaj, jeżeli macie odnośniki, to powinno się tutaj pojawić. Jaki robimy Magic Ring? Robimy Magic Ringa z 6 półsłupków na sam początek. Hop, czyli pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty oraz szósty. Hop, teraz ściągamy sobie tą nitkę, mamy pierwsze kółeczko i teraz zaznaczamy znacznikiem. Ja zawsze zaznaczam właśnie kordonkiem. Do tyłu krótsza część, do przodu dłuższa część, ta z przodu później będzie przekładana. Ok, i teraz w drugim rzędzie robimy w każdym oczku po 2 półsłupki, czyli robimy 6 razy dodawanie. Hop, pierwsze oczko zawsze jest troszkę ciaśniejsze. O, wbiłam się, pierwszy półsłupek, drugi w tym samym oczku. Zobaczcie, jak się dobrze przyjrzymy i ostrość nam złapie tutaj pięknie, to widać, że one we dwójkę są w jednym oczku. I w drugim to samo, w trzecim to samo, w czwartym, piątym i w szóstym. Więc spotykamy się na końcu tego rzędu, tak jak mówię, w każdym oczku po 2 półsłupeczki. Ok, mamy to. Teraz powinno być 12, ale lecimy dalej, czyli znowu dodajemy. I teraz nie będzie dodawania w każdym, tylko co drugie oczko, czyli w pierwszym robimy półsłupek, hop, 1.
I dopiero w drugim robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Jeden półsłupek i drugi w tym samym oczku. I powtarzamy na przemian, czyli 1 w oczku, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 albo zwykły dodawanie, żeby powstało tak jak tutaj, czyli tu jest 1 półsłupek, tu 2 i tak na przemian. Dzięki temu z 12 na koniec rzędu powstanie nam 18 półsłupków. Ok, w kolejnym rzędzie, czyli będzie to już rząd czwarty, także robimy dodawanie. Tylko że teraz dodawanie robimy co trzecie, a nie co drugie oczko. Czyli tak, w pierwszym jest zwykły półsłupek, w drugim jest zwykły półsłupek, a dopiero w trzecim robimy 2 półsłupki, czyli raz i 2. Hop. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli jest 1, 1, 2, więc 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Spotykamy się na końcu, wtedy w rzędzie powinno być łącznie 24 półsłupki. Ok, póki co nie dodajemy. Teraz będziemy robić rzędy powtarzania, czyli bez dodawania, takie, żeby powtórzyć tą ilość, która tutaj jest, czyli 24 półsłupki. I takie powtarzanie robimy w kolejnych 3 rzędach, czyli w rzędzie 5., 6. oraz 7. Później zrobimy jakby takie mini skrzydełka, no i zmienimy ten kształcik, więc powtarzamy, przerabiamy pojedynczo przez 3 kolejne rzędy i widzimy się na końcu rzędu 7. Ok, po tych rzędach powtarzania przyszedł rząd specjalny. Co to znaczy? W tym rzędzie zrobimy po prostu te wystające skrzydełka, które są zrobione prosto na naszym kurczaku, czyli nie będzie trzeba ich w żaden sposób przyszywać. I teraz uwaga, robimy 7 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I teraz w tym 8 będzie skrzydełko, czyli robimy narzut i zrobimy 4 słupki do połowy, czyli takiego bąbelka jakby. Robimy narzut, teraz wbijamy się w to kolejne oczko, znowu narzut, wyciągamy i znowu narzut i przez 2. I tak zostawiamy. I drugi narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2 i jeszcze tak 2 razy. Ok. I teraz po zrobieniu 4 robię narzut i przeciągam przez wszystko. Bez żadnego dodatkowego oczka przechodzę do następnego półsłupka, znaczy następnego oczka i robię zwykły półsłupek. I teraz to nie wygląda dobrze, ale zobaczcie, jak przerobię sobie jeszcze jeden półsłupek, żeby być troszkę dalej. I teraz od spodu wypycham i jest wystający. Ok, zrobiłam 2, to jeszcze robię 7 półsłupków. Tak, żeby łącznie do następnego skrzydełka było ich 9. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I w tym jakby 10. oczku znowu robię to samo, czyli narzut, wbijam narzut, wyciągam narzut przez 2 i jeszcze tak 3 razy. Ok. I tak samo jak wcześniej robię narzut i przeciągam przez wszystkie i do końca już robię zwykłe półsłupeczki. Teraz w kolejnym rzędzie robię zwykły rząd powtarzania. Tutaj pięknie przy skrzydełkach są piękne oczka, więc nic nie trzeba wymyślać. Oczywiście to też trzeba wypchnąć. Tutaj też jest oczko, oczko i oczko. Jedno będzie na pewno trochę bardziej rozciągnięte, albo nawet 2, ale na pewno łącznie ich jest nadal tyle, ile wcześniej, czyli 24, więc przerabiamy tutaj wszystko pojedynczo i spotykamy się na końcu tego rzędu.
Po tym rzędzie, no mamy to. Po tym rzędzie powtarzania zrobimy jeszcze jeden rząd dodawania. Ja wiem, że niby dodawanie skończyło się tutaj, ale chcemy jeszcze troszkę rozszerzyć tutaj pupkę, można powiedzieć, pupkę naszej kaczuszki. Dzięki temu później będziemy mogli troszkę inaczej zamknąć, bardziej na płasko, żeby mogła siedzieć sobie na tej bujaczce. Więc teraz robimy tak naprawdę dodawanie takie, które wyglądało jak ostatnie dodawanie, czyli 2 półsłupki i dodawanie, czyli tak samo robimy tutaj 2 półsłupki, a w trzecim dodawanie. Różnica jest taka, że wcześniej było 6 oczek dodanych, a teraz będzie 8 oczek dodanych, więc z 24 dojdziemy do 32 oczek, więc tak jak mówię, raz, dwa i dodawanie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym dodawaniu, już ostatnim tutaj, robimy 2 rzędy powtarzania, czyli w 2 kolejnych rzędach, to jest w rzędzie co jest tym 6? W rzędzie 11 oraz w rzędzie 12 robimy po 32 półsłupki i spotykamy się na końcu rzędu 12. Wtedy zaczniemy zamykać tego naszego kaczorka. I zostanie nam tak naprawdę wyszycie dzióbka, wyszycie oczek, zrobienie nóżek i zrobienie huśtawki. Więc robimy, powtarzamy 32 w 11 i 32 w 12 rzędzie. Ok, mamy już najszerszy moment, mamy już wszystkie powtórzenia, które mogły być. Zaczynamy zamykać. I teraz zamykamy odwrotnie do otwierania, no, do powiększania nawet bym powiedziała. Czyli ostatnie dodawanie to były 2 półsłupki i dodawanie, więc robimy 2 półsłupki, a teraz trzecie oczko, zobaczcie, nie wkładam tak, tylko wkładam tylko pod przednią nitkę, hop, z czwartym oczkiem, które też wkładam tylko pod przednią nitkę, wyjmuję spod tego, robię narzut i mam połączenie, czyli znowu 1 półsłupek, 1 półsłupek i odejmujemy, czyli za przednią nitkę pierwsze oczko, za przednią nitkę drugie oczko, narzut wyciągam spod tego, co się wbiłam i narzut przez 2, czyli robimy półsłupek, który łączy jednocześnie 2 oczka i tak powtarzamy do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, odejmowanie i tak dalej. W kolejnym rzędzie zamiast 2 półsłupków robimy 1 półsłupek i odejmowanie, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, a drugie oczko z trzecim oczkiem łączę, odejmując i tak powtarzam do końca rzędu, czyli znowu jest półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie. Teraz zeszliśmy do 24, a z 24 teraz zejdziemy do 16. Ok, jak widać, ostrość nie łapie. Jak widać, ja już wypełniłam, hop, hop, jest przyjemne, nie za miękkie, ale jednocześnie wypełnienie nie wystaje mi tutaj i nie wchodzi pomiędzy półsłupki. Przed nami ostatnie odejmowanie, a to znaczy, że już nie robimy zwykłych półsłupków. Tutaj był półsłupek i odejmowanie, a w tym ostatnim rzędzie, można sobie to ścisnąć na pół, będzie troszkę przyjemniej, robimy każde 2 kolejne odejmując, czyli pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym i tak dalej. Zobaczcie, to nie jest wygodne, ale trzeba to zrobić, czyli każde kolejne 2 łączymy odejmując i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, zobaczcie, po ostatnim odejmowaniu tu jest naprawdę bardzo mało miejsca, więc już bierzemy sobie nożyczki, odcinamy nie jakoś super daleko i wyjmujemy to oczko szydełkiem, czyli w górę, tak żeby stała nam się tutaj pojedyncza nitka. Nie ciągniemy w inną stronę, bo jak będziemy ciągnąć samą tą nitkę na początku, to po prostu nam się spruje. Dlatego wyciągamy właśnie w taki sposób. Teraz nawlekamy tutaj i uwaga. W każdy z tych oczek, ich powinno być tutaj 8, wkładamy igłę od środka do zewnątrz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i przytrzymujemy sobie kciukiem i mocno ciągniemy. Zobaczcie, pięknie się zamknęło. Tą nitkę sobie wbijamy gdzieś tutaj obok. Idziemy do tyłu, czyli tu, gdzie jest znacznik, to jest nasz tył. Hop. I dla pewności możemy ją umocować, czyli
Wbijamy się w miejsce, gdzie wyszła nitka. Hop. Przebijam się obok. Teraz podwijam nitkę pod igłą. Przeciągam. Hop, troszkę mocniej. I wbijam się, nie tutaj, gdzie teraz wychodziła igła, tylko to początkowe miejsce. Wbijam się, przeciągając nitkę gdzieś dalej. Oczywiście ciągnąc troszkę mocniej. Zobaczcie, nie widać supełka. A tą nitkę już spokojnie możemy sobie wziąć, napiąć i odciąć. I ona już nam nie ucieknie. No dobra, mamy kurczaka bez nóg, bez dzióbka, bez oczu i bez huśtawki, więc bierzemy dalej igłę oraz kawałek pomarańczowej włóczki. Zanim przejdziemy do nóżek, najpierw wyszyjemy od razu jej dziobek. Od razu będzie taka przyjaźniejsza. Nawlekam i teraz sobie tutaj patrzę. Tu, gdzie są bliżej łapki, czyli nie tu, tylko tu, tu mamy przód. I teraz patrzymy, myślę, że tak na wysokości tutaj, o, to jest chyba nawet ten sam rząd, nie, to jest, tak, to jest ten sam rząd, tutaj, gdzie łączyło nam się skrzydełka, tak, tu go robiliśmy, a tu nam się łączył i tutaj na wysokości tego rzędu będziemy robić dziobek. Oj, i wyszła mi nitka z igły. Ok. I teraz tak, patrzymy sobie i liczymy. Tutaj jest pierwsza przestrzeń, tutaj jest druga i w trzecią się wbijamy, ale najpierw wbijamy się z tyłu, czyli wychodzimy w tym miejscu, gdzie liczyłam, tak? Czyli pierwsza, druga, w trzecią wychodzimy sobie tutaj. I teraz patrzymy od tej strony. Też są, tutaj jest trzecia i tak samo, więc przeciągam. Patrzę sobie tak, żeby tu była ta trzecia i wbijam, hop, i po wbiciu wychodzę nitką i igłą na tym pierwszym. To już muszę uważać. Wszystko mi się tu ładnie musi ułożyć. O. I tak przeszywamy 4 razy, czyli to jest pierwszy, jeszcze 3 razy. Za czwartym razem, gdzie już będziemy tworzyć czwartą nitkę, to już przebijamy się igłą tak, żeby ona wyszła tutaj, a nie tu. Więc biorę, przeciągam. Ona się tutaj już ładnie układa. O! Jedną możemy pociągnąć, drugą możemy pociągnąć, żeby nam się ładnie tutaj ułożyło. I jest dziobek. Co robimy z tymi nitkami z tyłu? Związujemy je w supełek. Hop. Hop. I każdą z nich wbijamy w miejsce, gdzie wyszła nitka i przebijamy zupełnie w innym kierunku. Raz. I drugą nitkę tak samo biorę. Hop. No. Też się wbijam w to samo miejsce, ale przebijam w innym kierunku niż tamtą. I ciągnę. I zobaczcie, supełek się pięknie tutaj chowa. I jeszcze możemy tutaj sobie ściągnąć. O, coś mi się tutaj chyba musiało zahaczyć, bo nie powinno się tak stać. Gdzieś pewnie jakaś pojedyncza nitka. Ale dobra, bierzemy, napinamy, odcinamy. Tu też bierzemy, napinamy, odcinamy. I supełek zostaje nam w środku naszego kurczaka. Jak już jesteśmy przy wyszywaniu, to od razu zrobimy mu oczy. Do oczu oczywiście kawałek białej i tak samo zaczynamy z tyłu i wbijamy się bliżej, czyli jak tu mamy przestrzeń najbliższą nad dziobkiem, to drugie w lewo. Hop. Zostawiamy nitkę. Uwaga, wbijamy się raz, dwa, hop i wybijamy się, znaczy wychodzimy z powrotem po minięciu dwóch dziur, czyli nie tu, a dopiero tutaj, czyli znowu na brzegu dziobka. Hop, nie za mocno i znowu raz, dwa, wbijam się i wychodzę igłą tutaj na środku u góry, czyli powyżej po skosie. Hop
Można mu zostawić takie creepy oczy, ale ja chcę, żeby on był uśmiechnięty, więc tą nitkę z igłą podkładam pod to oko, lekko naprężam i wbijam się z powrotem tu, gdzie wyszłam. To samo robię nad drugim okiem, czyli znowu się wbijam tutaj na środku, przeciągam, tak żeby mi się ładnie po troszku i tak samo pod nitkę, hop, ściągam ją w górę i wychodzę tutaj z tyłu. Te nitki, o, zobaczcie, i od razu jak wygląda zupełnie inaczej. Te nitki chowamy dokładnie tak samo jak pomarańczowe, czyli wiążemy w supełek i chowamy. A teraz przejdźmy do nóżek. Oczywiście nóżki, łapki to kolor pomarańczowy i teraz one są super proste. Zobaczcie, że raz, dwa są zrobione. Magic Ring z 6 półsłupków, czyli dokładnie tak samo jak zaczynaliśmy górę naszej kaczki. Ale zobaczcie, że to pójdzie dużo szybciej. Jest raz, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Ściągam. Tutaj nie będzie potrzebny żaden znacznik. I teraz patrzę, gdzie jest pierwsze oczko. Jak nie jestem pewna, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wiem, że to jest pierwsze. Ciaśniejsze jak zwykle. O. Robię oczko ścisłe, czyli narzut, wyciągam i wyciągam. Ściągam sobie, robię jedno oczko łańcuszka i teraz uwaga. W tym samym oczku, w którym zrobiłam oczko ścisłe, robię półsłupek. Więc jest raz, obok jest drugi, 2 i jeszcze 3. Hop. I nóżka skończona. Szybko, nie? Po tym robię oczko łańcuszka, ściągam je, odcinam, tak żeby zostawić sobie troszkę do przyszycia. Hop. I teraz tutaj tą nitkę jeszcze muszę przetransportować sobie, żeby było mi ją po prostu wygodnie przyszywać. No bo tego brzegu tutaj, tego brzegu nie będziemy przyszywać. On będzie wystawał. To będzie trzeba przyszyć. Czyli tą nitkę wbijam sobie, mogę sobie tu wbić, hop, mogę tyłem przejść, tak żeby ona po prostu jakby zniknęła tutaj z tej góry i poszła sobie gdzieś indziej. O, ściągam i zobaczcie. I jest mini nóżka kaczorka. Drugą robimy taką samą i zaraz wszystko zszywamy. Ok, zanim bujaczka, to najpierw trzeba dać naszemu kaczorkowi nóżki. Więc najpierw je przyszyjemy, a dopiero później dorobimy mu bujaczkę. W jaki sposób przyszywamy nóżki? Nóżki można przyszyć albo w taki sposób, albo jakby odwrotnie. To zależy, jak chcemy, żeby tutaj nam wystawały. Czy chcemy, żeby tutaj było ładnie widać w tą stronę, czy odwrotnie. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Więc wszystko zależy od Was. Ja sobie stwierdziłam, że lewa strona nóżki będzie na zewnątrz, a ta prawa będzie od drugiej strony. W jaki sposób przyszywamy? Trochę na czuja, bo tutaj nie będziemy się wbijać w konkretne oczka. Troszkę tutaj na tym zaokrągleniu tak naprawdę tylko. I to wszystko. Patrzymy, dokładamy sobie tak bardzo, jak on chce tutaj wystawać. Ja sobie obliczyłam, że tutaj będzie raz, 2 i tutaj one będą dochodziły prawie tutaj do tego rzędu, czyli poniżej. Raz, 2, 3, 4 rzędy poniżej dziobka. One chcą, żeby one wystawały i każda będzie gdzieś na wysokości oka. I w jaki sposób to robimy? Po prostu przebijam się przez półsłupki w ciałku i przyszywam. O, tu te nitki zaraz sobie też. I zobaczcie, tutaj mogę pod te oczka przejść. Mam nadzieję, że to wszystko widać, że tu nic nie ucieka. Hop. Czego nie przyszywamy? No nie przyszywamy tego przodu tutaj, nie? Żeby on tak ładnie sobie odstawał. Więc tutaj ładnie, zobaczcie, można raz pod półsłupki, raz pod oczka, tak żeby ta nóżka się tutaj trzymała. O. No i tyle tutaj jest filozofii. Tą nitkę też za chwilę sobie schowam pod spód i wyjdą w tym samym miejscu te nitki. W taki sposób sam je schowam, jak było to przy dzióbku i przy oczach. Więc ja tutaj przyszywam, drugą przyszyję i zaraz zrobimy bujaczkę. Ok. Kaczorek skończony. Oczywiście tutaj można wyjąć już znacznik. Wow, to jest takie satysfakcjonujące. No i została nam bujaczka. Bujaczka to jest najprostsze, co może być. Ja zrobię na bujaczce
60 oczek łańcuszka. Jak chcecie mieć dłuższą, to robicie dłuższą. Krótsza, myślę, że krótsza nie będzie robiła już takiego efektu, więc ja tutaj szybko zrobię 60 oczek i zaraz Wam pokażę, jak to przyłączyć do tego kaczorka. I 60. Teraz kawałek dalej odcinam włóczkę. Kaczorku. I wyjmuję to oczko w górę szydełkiem, tak żeby mi się dzięki temu nie spruło. Ok, i teraz najprostsze, co może być. Bierzemy tą końcówkę, oczywiście na stronę, gdzie wygląda bardziej jak łańcuszek, i przykładamy mu pod pupę, na środek. Bierzemy igłę, nawlekamy oczywiście. Czy ja to dam radę w taki sposób? Nie, jednak muszę w taki sposób. O, mam to. I wbijam się jak najbliżej tutaj tego zamknięcia najlepiej. Hop, przebijając obok. I tylko parę oczek łączę, czyli łączę sobie tutaj co drugie, co trzecie, tak żeby po prostu parę tylko było ich połączonych, ale robię to tutaj. Tutaj zrobię 2. Hop, jedno, zobaczcie. Tutaj drugie. I teraz tutaj muszę zrobić tuż przy jego skrzydełku, tak? Czyli się wbijam igłą, wychodzę dopiero bliżej skrzydełka. No, może być tu. Hop. I znowu się przebijam w środek łańcuszka i znowu przyłączam. Cofam się do pierwotnego tutaj wbicia, czyli zupełnie pierwszego. I uwaga, teraz układam sobie ten łańcuszek, żeby on był bardzo równy, jak najrówniejszy, tak żeby on się tutaj nie pokręcił, bo jak on będzie pokręcony, to cała nasza bujaczka, huśtawka też będzie pokręcona, a my tego nie chcemy. Hop, hop, spłaszczam do samego końca i przykładam drugą część i robię to samo, czyli tą nitką, która mi tutaj została, łączę się z tej strony łańcuszka, hop, znowu się wbijam, zobaczcie, tu jest przebite i znowu pod spodem. Na razie ta nitka tutaj od łańcuszka nie jest nam potrzebna jeszcze, hop, i znowu biorę kolejne oczko. O, nie wiem, czy nie za daleko to poszło, ale jest ok. O, hop, kolejne tak samo, tak żeby znowu z tej strony też połączyć z 2, 3 i tak samo przebijamy się tu, żeby połączyć tuż przy skrzydełku, czyli przebijam się. O nie, wypadła mi. No, jakaś nitka została. Ok. I znowu układam i łączę najbliższe oczko w taki sam sposób. Zawracam się igłą i nitką do tutaj tego początku. Hop. Mogę troszkę dalej, o, mogę w tym miejscu. I tą nitkę, która była od drugiej strony, jeszcze będziemy tutaj przebijać. Zobaczcie, wkładam pod łańcuszek, nawlekam sobie igłę, przeciągam, tak żeby to wyglądało jak całość tutaj. Wbijam się tutaj jeszcze raz w ten początek, co mi się tak śmiesznie ułożył. Hop. I przebijam się tutaj do tej drugiej zielonej i w taki sam sposób jak wcześniej sobie mogę schować. Zobaczcie. O, czy on będzie dobrze, czy nie? O nie, zobaczcie, za mało go połączyłam. Czyli jeszcze to jest właśnie to, że można go sprawdzić, czy on się przypadkiem nie buja do przodu ani do tyłu. A w miarę siedzi, zobaczcie. No i się tak, już wiem, że muszę jeszcze go połączyć tutaj, żeby mi się tutaj dobrze wyważył. No dobrze, więc tak naprawdę ja sobie zaraz to jeszcze połączę, a tutaj już możemy sobie zrobić podsumowanie.
zanim schowam te nitki, zaraz sobie to połączę, żeby było ładnie. To co? Mam nadzieję, że było szybko, łatwo i przyjemnie i wszyscy sobie zrobicie takie kaczorki na huśtawce. Oczywiście można tutaj użyć innego koloru włóczki, może być biały i może udawać gąskę, albo może udawać pisklaka. Tutaj mu coś jeszcze dorobić i będzie mini kogucik. Więc tutaj można naprawdę wiele stworzyć z tego prostego. Można dorobić tak naprawdę zamiast dzióbka zrobić nosek, dorobić mu uszki i będzie królik. Oczywiście będę wdzięczna za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału i naciśnięcie dzwoneczka, bo jak widzicie tutaj regularnie się coś pojawia. Jak nie tutorial, to poradnik, więc staram się bardzo, żeby cały czas coś tutaj się pojawiało nowego. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania i problemy związane z tutorialem, to komentarze do waszej dyspozycji oraz moje social media, czyli Instagram, Facebook, a nawet TikTok. Wszędzie odpisuję, wszędzie jestem aktywna, pomagam Wam na każdym kroku, żebyście mogli zacząć szydełkować samodzielnie. To co? Dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa!